Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia i wszelkie poradniki zakupowe czy inspiracje zakupowe są mile widziane, postanowiłem Wam przybliżyć absolutne nowości ze stajni polskiego producenta Fergusona, a mianowicie głośniki Bluetooth z serii Regent. Są to modele 300BT i 400BT. To, że Ferguson potrafi robić sprzęt audio, mogłem się już przekonać przy modelu Regent i450S. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję recenzję tego modelu. Myślę, że to jest ciekawa opcja, to była ciekawa opcja i nadal jest dla tych wszystkich, którzy szukają dobrego audio za przystępną cenę. Dzisiaj propozycja dla nieco młodszego odbiorcy, który poszukuje sprzętu audio grającego przyzwoicie, natomiast przede wszystkim zwracającego uwagę na dobry bas i sporą funkcjonalność, jeżeli chodzi o źródła dźwięku, to te modele są jak najbardziej wskazane, zwłaszcza że producent je dosyć dobrze wycenił. Dzisiaj skupimy się na modelu Regent 300BT, natomiast jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział recenzji modelu Regent 400BT, to tutaj Wam gdzieś podrzucę linka do tego wideo. Główne cechy urządzenia producent wyszczególnia na opakowaniu. Mamy do czynienia z Ultra Bass systemem, czyli naprawdę głębokim, mięsistym basem, który jest w stanie odtworzyć ten głośnik Bluetooth, a jeżeli jest głośnikiem Bluetooth, to oczywiście możemy go podłączyć pod tableta, smartfona czy inne źródło dźwięku i za pomocą protokołu Bluetooth przesłać dźwięk na to urządzenie. Co do mocy, to mamy 2x30W RMS, czyli powinno to w zupełności wystarczyć do nawet wypełnienia dosyć sporych rozmiarów pomieszczenia. Mamy LED Circle Lights, czyli te LEDowe pierścienie, które tutaj będą nam dodatkowo generować efekty świetlne. Mamy USB oczywiście do podłączenia chociażby flash drive'a, czyli pendrive'a. Mamy wejście AUX do podłączenia już bardziej tradycyjnie przez jacka innych źródeł dźwięku. Mamy FM radio, myślę, że bardzo fajny dodatek. Mamy możliwość kontroli korektora dźwięku i mamy hands-free calls, czyli wsparcie dla również rozmów głosowych poprzez Bluetooth z telefonów komórkowych. Całość jest jeszcze sterowana poprzez pilota zdalnego sterowania, a więc możemy korzystać z kontroli, jaką daje nam panel na górnej części urządzenia, jak również pilota, jeżeli znajdujemy się nieco dalej od głośnika. Pomimo tego, że Ferguson produkuje w Chinach, jest to polska firma z Poznania. W opakowaniu oprócz samego urządzenia otrzymujemy pilota zdalnego sterowania, kabel zasilający w takiej dosyć tradycyjnej formie oraz kabel audio. Mamy tutaj jacka, który również służy za kabel antenowy do radia. W zestawie oczywiście otrzymujemy jeszcze instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Po rozpakowaniu otrzymujemy samo urządzenie. Jest ono w kolorze czarnym. Ta część obudowy jest drewniana, solidna. Bardzo cenię sobie tego typu rozwiązania. Podobnie było w modelu i450S. Tam również obudowa była wykonana z drewna. Mamy oczywiście resztę wykonaną z plastiku i metalu. Mamy przedni panel, ale to, co również chciałbym Wam tutaj zaznaczyć, to to, że na dole mamy takie bardzo fajne gumowe nóżki, które powodują, że urządzenie nie będzie się przesuwać, nie będzie nam też rysować powierzchni. Na górze urządzenia mamy panel sterujący i tutaj brawo producent za w pełni fizyczne klawisze. Mamy tutaj czterokierunkowy klawisz, który odtwarzania czy wyszukiwania, pięciokierunkowy nawet. Mamy i play, naprzód do tyłu, search i też klawisz dotyczący połączeń głosowych przez Bluetooth. Tutaj mamy
klawisze, które są podświetlane, tego w tej chwili nie widać. Tutaj mamy Mode, tutaj mamy Bluetooth, tutaj mamy włącznik, a tutaj są jeszcze kolejne ikony. Tutaj mamy Lights od świateł, mamy duży przycisk od basu i ten ostatni tutaj to jest chyba Equalizer, czyli możliwość zmiany charakterystyki odtwarzanego dźwięku. Za gumową zaślepką mamy zresztą opisaną USB i AUX. Mamy oczywiście porty line in i port na USB na flesze, na pendrive, jeżeli chcemy z tego źródła również korzystać. Tutaj mamy klawisz głośności, w zasadzie obrotowy. Możemy sobie dowolnie, w szybki, łatwy sposób fizycznie zmieniać poziom głośności. Przedni panel, i będzie to chyba w tej chwili najlepiej widoczne, mamy 4 głośniki. Mamy takie 2 duże głośniki z jednej i z drugiej strony. One są podświetlane LEDami i 2 mniejsze głośniki. Tutaj też będzie to chyba widoczne. Więc łącznie mamy w systemie 4 głośniki. Plastikowa zaślepka i wyświetlacz LEDowy. To informacje takie dotyczące samego storu audio. Tutaj mamy jeszcze głośnik, czy raczej otwór Bass Reflex do generowania głębokiego basu. I mamy naklejkę z głównymi parametrami. I żeby nie chwalić tylko producenta, to tutaj go zganię za podanie mocy PMPO. Ja wiem, że takie praktyki są stosowane. Natomiast zamiast pisać 2 razy 450 W PMPO, wystarczy, że napisałby 2 razy 30 W RMS. Byłoby to w zupełności wystarczające. Natomiast tutaj walka na cyferki, która bardziej mi się kojarzy z dosyć budżetowymi rozwiązaniami. Mamy informację o modelu 300BT, informację, że jest to głośnik Bluetooth z możliwością podłączenia źródeł w różnoraki sposób, czy to przez Bluetooth 5.0, czy też poprzez porty USB albo AUX in. Mamy zdalne sterowanie, mamy płytę MDF, czyli drewnianą obudowę samego głośnika, mamy radio FM, mamy też LEDy, jeżeli chodzi o podświetlanie samych głośników. I moc, tak jak powiedziałem, 2 razy 450 W, jeżeli chodzi o moc PMPO i 2 razy 30 W, jeżeli chodzi o bardziej realną moc RMS. Po podłączeniu zasilania podświetlany jest przycisk włączenia. Włączamy i mamy animację LEDów na głośnikach głównych. Podświetliły nam się również klawisze tutaj dotyczące reszty trybów Bluetooth, Mode, czyli wybór trybów, Lights i Equalizer. Jak włączymy tutaj, to możemy zmieniać tryby świecenia. Możemy mieć coś w rodzaju oddychania. Tych trybów jest naprawdę kilka. Postaram się Wam pokazać, jak działają. Możemy je zmieniać. Teraz całkowicie oczywiście da się również wyłączyć podświetlanie, kiedy chcielibyśmy nieco spokojniejszy tryb nocny, bez żadnych LEDów, ale możemy też włączyć inne tryby. Ten tryb pierwszy, standardowy. Drugi tryb dwukolorowy. Tak jak powiedziałem, jest kilka opcji włącznie z wyłączeniem całkowicie podświetlania LED. Za pomocą klawiszy tutaj na górze możemy oczywiście sterować praktycznie całą funkcjonalnością urządzenia. Ewentualnie możemy to robić za pomocą pilota, gdzie mamy również sterowanie Bluetooth, wyciszanie, klawisze następny, poprzedni, głośniej, ciszej, play, zatrzymaj. Te klawisze są przystosowane do radia. Pamiętajcie, że do użytkowania radia wymagany jest kabel i mamy klawisz odpowiedzialny za włączenie trybu mocniejszego basu, equalizer i tryb
prac. Na tylnym panelu mamy tabliczkę znamionową z informacją o modelu. Jest to Regent Power Audio 300BT RGB FM, model 300BT. Opisany zakres napięć pracy, moc, czy raczej zużycie mocy urządzenia to 65 W. Wyprodukowano w Chinach, ale importerem jest Ferguson z Poznania. Numer seryjny oraz informacja, słuchajcie, że jeżeli tą plombę uszkodzicie, to gwarancja będzie unieważniona. Tutaj mamy też wejście do zasilania. Samo urządzenie, tak jak tutaj podał producent, zużywa relatywnie niedużo energii. Tryby pracy możemy tutaj też przełączać. Mamy AUX, Bluetooth, radio FM, ponownie Bluetooth. Zapewne jeżeli mielibyśmy włożony flash, byłby jeszcze tryb dotyczący USB. Tak gra urządzenie. Możemy je też ściszyć. Jeżeli chodzi o bas, to tutaj mamy teraz dodatkowy bas włączony. Teraz wyłączony. Przed chwilą mieliście próbkę możliwości basowych tego niewielkiego w gruncie rzeczy urządzenia. Myślę, że efekty są naprawdę zadziwiająco dobre i ten bas jest naprawdę mięsisty, taki całkiem solidny. Natomiast jeżeli chodzi o jakość odtwarzania, również jest całkiem dobrze. Jeżeli ktoś nie jest audiofilem, to myślę, że ta jakość w zupełności będzie dla niego wystarczająca. Duże możliwości podawania źródła dźwięku, czy to Bluetooth, czy AUX, czy USB, czy też radio FM. Myślę, że daje swoje możliwości zastosowań. Dodatkowo możemy całkowicie wyłączyć LEDy, jeżeli w końcu nas zmęczą. Przydatna jest również funkcja korzystania z Bluetootha jako tryb głośno mówiący do rozmów telefonicznych, a to wszystko okraszone solidną drewnianą obudową i myślę, że naprawdę atrakcyjną ceną. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu głośnikach Bluetooth, czy jesteście nimi zainteresowani, jeżeli tak, na co zwracacie uwagę. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał wideo, aby niósł się po sieci i docierał do coraz szerszego kręgu odbiorców, widzów. Ja na koniec jeszcze Wam udostępnię kilka ciekawych materiałów podobnego typu sprzętów, a Was zapraszam oczywiście do oglądania innych wideo na kanale. Hej, hej!